Doel. Słynne opuszczone małe miasteczko w północnej Belgii, położone pomiędzy ogromnym morskim portem a elektrownią atomową. Miejsce, które prawie od początku powstania naszego kanału mieliśmy zaznaczone na urbexowej mapie. Dlatego dziś razem z nami odwiedzisz najsłynniejsze opuszczone miasto w Europie. Zacznijmy jednak tę przygodę od początku, jeszcze w Polsce. Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy opuszczone miasto Doel. Zgadza się, to Doel w Belgii, które jest oddalone od nas o 12 godzin jazdy, a dzięki współpracy z firmą CarSmile możemy jechać tam nowym samochodem. Właśnie bardzo Wam dziękujemy za tego Formentora, bo generalnie nasze auta coraz trudniej znoszą trudy dalekich wypraw, ale jest jeszcze jeden malutki niuans, ponieważ Kuba o niczym nie wie i robimy mu taką mega niespodziankę. Siemano. Kupra. Ale żeście mnie zaskoczyli, piona. To jest Formentor? Formentor. Kurde, ale CarSmile zaszalało, nie powiem wam. Tak właśnie wchodzę na stronę CarSmile, gdzie można sprawdzić różne modele. Generalnie dostaliśmy od nich samochód na wyprawę, bo naszymi to byśmy raczej nie przejechali takiej długiej trasy, bo mamy same zajechać o Holandię, Belgię. W wynajmie długoterminowym wychodzi 2415 zł miesięcznie. Za taką jak nasza, 1.5 TSI, DSG 150 koni, nawet ten sam kolor. My mamy do przejechania naprawdę wiele kilometrów, potrzebowaliśmy zaufanego partnera i właśnie kimś takim jest CarSmile, dzisiejszy partner naszego odcinka. A my teraz śmigamy do Belgii i widzimy się już w Doel. Belgia, miejsce, do którego już nas dawno temu wysyłaliście, pisaliście dużo komentarzy, a my w końcu dotarliśmy na miejsce. Ruszamy to do, ale pozwiedzać miasto duchów. Zobaczcie. Powiem wam, że to miasto przewija się tak naprawdę przez całą naszą działalność. Od 8 lat, czy ile my już jesteśmy na YouTubie? Około 8 lat. No. Od zawsze nam ludzie mówili, żebyśmy przyjechali do Doel, bo jest to jedno z najbardziej znanych opuszczonych miast, chyba nie tylko w Europie, ale i na świecie. I oprócz tego obok jest elektrownia atomowa, którą też będziecie mogli zobaczyć na niektórych przebitkach, więc naprawdę warto. Dobra, gdzie my trafiliśmy, co? W ogóle to są klocki Lego, widzisz? Takie przemalowane. Zostawiamy tutaj samochód, a tu co jest napisane? Że od 21 marca 2007 roku jest film, kamery są rozłożone, zresztą tu... do góry. Aha, dokładnie. Tu możecie je zobaczyć, więc nie wiem jak będzie z wejściem do środka, ale no dobra, ej, tam jest łódź, patrz. Aha. To jest taki swoisty skansen, po którym chodzimy, więc teraz zaczęli dbać o to, żeby jednak nikt nie niszczył już tej miejscowości. No właśnie, ale jaka jest historia Doel? Jego początki sięgają aż XIII wieku. Natomiast najważniejszy rozdział zaczyna się około 1963 roku. Doel wtedy zamieszkiwało 1400 osób, które dostały zakaz dalszej rozbudowy miasta. 6 lat później powstaje elektrownia atomowa na wywłaszczonych ziemiach. Przez następne lata ilość mieszkańców regularnie spada. I tak w 1995 roku wynosi tylko 900 osób. W latach 90. władze postanawiają rozbudować ogromny port graniczący z Doel i wtedy rozpoczyna się przymusowe wysiedlanie ludzi. Miasto ma być zrównane z ziemią i przeznaczone na budowę portu. Nie wszyscy mieszkańcy jednak chcą pójść na ustępstwa z rządem i tak przez następne lata rozpoczyna się przepychanka. Finalnie jednak, jak widzicie, miasto pozostaje, ale już jako niezamieszkałe miasto widmo. Potem, co się okazuje, są różne zmiany, o których powiemy wam później i finalnie jest na razie jak jest. Ale chodźcie, zobaczymy tą łódź. Ortelius. Jak widać, jest tutaj specjalnie wsadzona, tylko pytanie, czy oni ją wyrzucili z tego, bo tam już widzicie, o, dźwigi są portowe. Czy było to jeszcze przed tym, jak Doel zostało opuszczone? A wydaje mi się, że przed. Kurde, jakie to jest wielkie, patrzcie. O ja. Aha, no, pozdro 600, nie ruszę. Zawsze chciałem tutaj trafić i kolejne moje małe marzenie zostało spełnione. A teraz wchodzę w rejony
gdzie nie będzie kamer, więc może nawet się uda wejść do któregoś z mieszkań. Już jestem w środku. Nie chcę za bardzo świecić. Zobaczcie, jak to jest zniszczone. To takie typowe holenderskie domki. Tutaj było ogromne okno. W tym miejscu. Ogromne okno. Tutaj kominek. To jest główny salon. I dalej wyjście na ogródek. Tutaj, jak widzicie, wyjście na ogródek. Ja stamtąd przyszedłem. Kolejne ogromne okno, kolejny kominek. Teraz zgaszę światło, bo będę przechodził przy samym przejściu, żeby z zewnątrz mnie nie było widać i pokażę wam, jak coś jest u góry albo w innym pokoju, to po prostu tam się spotkamy. A teraz zapraszam do chłopaków. Na początku lat 2000, jak właśnie w 2007, to dopiero ludzie zaczęli tu przyjeżdżać, robić te graffiti. Właśnie to było tak nazwane, że dzielnica artystów swojaka. Swoista zaczęła tu powstawać, ale co musiało się dziać między 99 a 2007, kiedy to było zostawione same sobie. No, czytaliśmy, że pojawiali się tu różni lokatorzy, nazwijmy to na dziko. Mieszkańcy, prawdziwi właściciele się wyprowadzili, właściwie zostali przesiedleni, a na ich miejsce po prostu przyjeżdżali ludzie, którzy zamieszkali na dziko. Tylko pytanie, czy oni dbali o te budynki, czy to raczej była jedna wielka destrukcja? Tak troszeczkę mimochodem, ale się rozdzieliliśmy. Obczajcie, ludzie dla zwierząt poprzynosili te takie budy, ale tu na przykład jest wycięta blacha i zabezpieczona taką gąbką, żeby się kotek nie poranił. O, Doel 2020. I to są ci ludzie, którzy zaczęli właśnie akcję z... No właśnie, z czym? Bo w pewnym momencie tacy lokalni, że tak powiem, no lokalsi po prostu, tak? Powiedzieli, no niby nam to macie zabrać, dużo osób zostało wysiedlonych, ale duża część nie chciała stąd wyjechać. I właśnie powstała taka grupa Doel 2020, która zaprosiła tutaj niezliczoną ilość malarzy i graficiarzy i oni tu zrobili wrzuty wszędzie. Właśnie, żeby zrobić taki manifest tego, że nie powinni tego miasteczka zabierać. I wydaje mi się, że to tutaj, to słuchajcie, było ich siedzibą. Tak, w środku jeszcze stoją jakieś komputery, jak się przypatrzycie. Niedopite piwko. Trochę się odbija. To wygląda rzeczywiście jak biuro. I to mogło być ich biuro. Niektóre w ogóle te budynki, jak zobaczycie, no może ten nie, ale te tam dalej, gdyby nie to, że mają takie, w ogóle to też jest ciekawe, bo te budynki mają tutaj takie nie z dykty, tylko z metalu pozabezpieczane okna i drzwi. To byście powiedzieli, że ktoś tu mieszka, co nie? A tutaj od 20 lat prawdopodobnie nie ma żadnego... Właściciel może jest, znaczy właścicielem to jest teraz chyba w ogóle miasto, ale nikt tutaj nie urzęduje, że tak powiem. Tu u góry, po lewej stronie, od tego słupa, macie kamerę dalej. Pokój u góry, szafka. Tutaj kominek był zamurowany. Kolejny pokój. Już wszystko gnije, odpada z sufitu. Mam wrażenie, że te domy są trochę takie kartonowe. No i jeszcze jedno puste pomieszczenie, które wygląda właśnie tak, beze mnie albo ze mną właśnie w ten sposób. Tutaj jeszcze z końcówka widać łóżka, więc tutaj pewnie coś takiego było. No i tyle. Całość jest szczelnie zagrodzona i widzieliście wszystko, co powinniście zobaczyć. Często latają właśnie jakieś duże coś na zasadzie osy, szerszenie czy cokolwiek takiego, więc zawijam się stąd i często też tutaj patrole policji jeżdżą. A jak to się dzieje, że pomimo tego, że to jest zablokowane, można tutaj wejść? Zazwyczaj po prostu squattersi, czyli bezdomni na zimę, czy po prostu, żeby spać, do takich miejsc wchodzą, wyrywają chociażby takie kraty, przez które przed chwilą przeszedłem i śpią sobie, dopóki ich nie znajdą. Ewentualnie młodzież, która chce sobie zrobić imprezę, po prostu takie kraty wyrywa i bawi się, imprezuje. A powiem wam szczerze, że no jest tu dużo butelek po alkoholu, po coli i tak dalej, więc zapewne imprezy tutaj były. I jak na każdym urbexie kibelek. Idę do niego. To chyba miał być tygrys, ale nie powiedziałbym, żeby wyszedł. No to graffiti jest kozackie.
To już jest naprawdę wyższa szkoła artysty. Ale kozacki goryl. A swoją drogą mamy fajną grupę patronów, na których robimy takie pozakulisowe rzeczy często. Więc w sumie wypadałoby jeszcze nagrać film dla nich. A jeżeli chcecie do niej dołączyć, to link jest w opisie. No i korzystając z okazji, że właśnie zbliża się wiosna, jest piękna pogoda, jesteśmy w pięknym, opuszczonym miejscu, czyli właśnie to, co lubimy najbardziej, też trafiłem na takie ławeczki, tak sobie roboczo nazwałem to narnią. Ale nie o tym chciałem mówić, że pomijając to właśnie to, że jest mega urokliwe, to bardziej chciałem skupić uwagę na to, że jednak ludzie tu przychodzą i po pierwsze dbają o to miejsce, a po drugie widać, że jest dużo osób i już wam mówię, skąd mam ten wniosek. Wydeptana ścieżka, tak, że to nie jest zadeptane, to widać, że to jest dbane, że ktoś tutaj chodzi i tak dalej, te wszystkie roślinki i tak dalej. No, Kuba się bardziej na tym zna, więc więcej by wam o tym opowiedział. To wszystko jest poprzycinane, zadbane, a to mnie bardzo ciekawi, co jest w tamtym budynku. Przystanek autobusowy w Doel. Jeździła tutaj linia 31 i słuchajcie, już tutaj nic nie jeździ. Tutaj, żeby wjechać samochodem, to też nie jest takie proste, trzeba mieć pewnie jakieś tam pozwolenia i tak dalej. W ogóle na wjeździe był taki, kiedyś szlaban było widać, ale są kamery rejestrujące numery rejestracyjne. Natomiast co mnie tutaj zainteresowało, to z tyłu. Doel 5, kafe, tawerna. Zaraz wam wytłumaczę, jak podejdziemy bliżej, o co chodzi z tym miejscem, bo jak widzicie, nie wygląda ono na opuszczone. Kafe, tawernę, Doel 5. Widzicie, antena wisi. Nie wiem, jak to wygląda teraz, ale kiedyś, pomimo to, że miasto mówiło nie wolno, no to ludzie to mieli gdzieś i tutaj zrobili sobie kawiarnię po prostu. Ale widzę, że ona jest zamknięta, jest Tulin Terras i jeżeli to jest terras, znaczy tyle samo co taras, to możliwe, że tam po lewej stronie, jak jest ten młyn, znaczy wiatrak, do którego później dojdziemy, to może oni się tam teraz przenieśli. Natomiast tu jeszcze jest bardzo ciekawe graffiti, a mianowicie to, że jak się przypatrzycie z bliska, to zobaczycie, że tutaj jest narysowana chłodnia kominowa reaktora, no nuke, czyli nie dla atomu. Tutaj jest żuraw portowy. Jak widzicie, dalej jest woda, statek i zboże. A to wszystko, tutaj wszystko chodzi o to, że my patrzymy z perspektywy Doel, czyli nie chcą ani elektrowni, nie do końca kumam, o co chodzi akurat w tym przypadku, ale chodzi o rozbudowę tego portu, więc to jest takie jakby narysowane okno, zresztą bardzo wymowne. W ogóle fajny zagajnik znalazłem. Taki, gdzie mnie nie widać i mogę pokazać wam, co tutaj się dzieje od środka. Mogę przejść dalej i może będę mógł przejść do następnego domku. Dzięki temu. Tu szopa. Pewnie przetrzymywali jakieś żarcie. Takie, które nie psuje się zbyt łatwo. Pójdziemy dalej. No to tak. To jest ten spalony dom zresztą. Czyli co? Jeśli on się spalił, to najprawdopodobniej został spalony przez kogoś. Niestety zapewne właśnie przez osobę, która tutaj chociażby nielegalnie mieszkała. Ale mogę w ten sposób wam pokazać, jak mieszkała. Na przykład ten domek jest dużo fajniejszym byłby stanie, gdyby nie to, że jest całkowicie przepalony. Do takich miejsc wejść nie jest to oczywiste, dlatego jak chcemy wchodzić, to nie możemy być zauważeni przez kamerę ani przez ludzi, którzy tu są. To tutaj byłem przed chwilą. I tutaj jest to wejście. Czyli zrobiłem kółko, można powiedzieć. Dobra, trzeba wyjść na ulicę. A ja tu zauważyłem wejście do budynku. Tylko się rozejrzyjmy, czy nie ma tu kamery żadnej. Nie ma żadnej kamery, także będziemy mieć okazję zobaczyć, jak wygląda jeden z jakichś większych budynków w Doel od środka. Tylko trzeba uważać, żeby światło się nie przebijało na zewnątrz. Zobaczcie, wyszliśmy od kuchni, przechodzimy przez przedpokój. Na razie zgaszę lampę, bo jest światło z zewnątrz i nie chcę, żeby przebijało. Dobra. Tutaj był
albo salon, albo chyba salon właśnie, bo to bardziej wychodziło się właśnie na ten ogródek, na tą narnię, o której mówiłem. Pozostaje się po zabawkach dziecięcych, no i właśnie ten Wadalis, o którym teraz staram się zabezpieczać. Zobaczcie, szyby powybijane przez wiele lat, jak to było opuszczone. Teraz jest to zapite deskami, żeby odpadnie. Ta biała Skoda, która teraz jedzie, w środku była pani w takiej kamizelce żółtej i miała naklejkę Security. Są jakieś kołyski, już raczej bardziej takie nowoczesne rzeczy. Więc to może być jeden z budynków, w którym ludzie po prostu mieszkali na dziko przez jakiś czas, nie? No i tutaj to nie są lata 70. Chyba. Są właśnie po tych dziecięcych naklejkach. Właśnie taki pokój dziecinny jakby był. Willy Daniels, czyli Center Washer Warming, czyli tu była myjnia, ale i chyba też garaż, znaczy warsztat samochodowy. Jak zobaczycie, to tam jest taki zajączek rozpłaszczony jakby, a tu w środku musiała być kiedyś brama i był warsztat. Może coś będzie widać przez to, chociaż niekoniecznie widzę. Tak jak się teraz tą uliczką przechadzam, to mi się przypomina Fukushima, w której byliśmy. Też to tak wyglądało, puste ulice, pozabezpieczane i prawie zero ludzi. Znaczy no po jakieś tam pojedyncze osoby. Tu słuchajcie sobie skręcimy, bo tutaj jest ten warsztat Williego. Może jest coś na zapleczu. Zwróćcie uwagę na to, że tu jest wydeptane bardzo dużo ścieżek, czyli tu chodzą ludzie. O, smutny grzyb. A tutaj? Tu w ogóle komuś wchodzimy na ogródek, bo jak trochę to jest takie mieszkanie na typ jak one się nazywają? Angielskich. Tu był płot, to jest jedno pomieszczenie, jakby jeden dom, to jest drugi dom. Tędy szła siatka, ogrodzenie, nawet tu zostały jej pozostałości i tutaj ktoś miał swój ogródek. Zobaczcie, no mistrz, co nie? Bardzo mi się to podoba. To w ogóle jest coś dla mnie, bo jak wiecie, to ja jestem taki trochę, że tak powiem, botanik amator, więc lubię chodzić po takich rzeczach, lubię ogrody. I jak widzę coś takiego, to mega mi się to podoba. Zresztą, właśnie, na moim kanale Fox Corner, bo założyłem swój. Tu u góry wam się gdzieś wyświetla odnośnik i będzie mi bardzo miło, jak wejdziecie, zobaczycie, co tam robię, może zostawicie suba. To właśnie też pokazuje różne takie rzeczy związane że na razie nie z ogrodami, ale z taką moją drugą zajawką. I dlatego tak strasznie mi się podobają zawsze te opuszczone ogrody, jeżeli to tak można nazwać. A propos garaży, bo u siebie na kanale też w garażu robię różne projekty, to właśnie dotarliśmy do garaży. Czyli tu tutaj ktoś trzyma swoje samochody. Widać, że też pozamykane, chociaż na przykład tu są zwykłe drzwi roletowe, niezabezpieczone. Łazienka jak łazienka wolna, strasznie mała swoją drogą. O, kolejne gadżety dla dzieci, czyli to właśnie jakaś rodzina z dziećmi mieszkała. No i jakieś młoty tu chodziły, bo ktoś właśnie tą balustradę przybił na zewnątrz. I cegła jest nowa, czyli jakby ktoś chciał zrobić dobudówkę. Kolejne piętro, no ale nie zdążył. Wiecie, z czego jeszcze się cieszę? A mianowicie z tej pogody, jaka tutaj jest. Teraz świeci na mnie słoneczko. Jest no 16 stopni, bym powiedział. Lekki wiaterek, ale nie jest chłodny. Można powiedzieć, że to jest taka morska bryza. W tle chłodnie kominowe elektrowni atomowej. No i co wam mogę powiedzieć? No czuję wiosnę. To jest ten wiatrak, najstarszy ceglany wiatrak albo w Belgii, albo na świecie. Tego jeszcze nie wiem. Spotkałem kądzia, który coś tam dubie pewnie na naszego Instagrama. Coś chce nagrać. Ale tutaj idąc, zobaczyłem dwie ciekawe rzeczy. Po pierwsze, jak się przyjrzycie tutaj, to jest polskie graffiti, polski wrzód, więc nasi tutaj byli. A po drugie, tu była stacja benzynowa. Zobaczcie, w tym miejscu. Taka malusia, no bo po co większa na taką wioskę, miasteczko. A tu był kolejny garaż. Cyriel Mays go obsługiwał. Nawet jest jego numer telefonu i naprawiał Zetory, Fordy, Steyr i Volkswagena Mana. Co to? Stacja benzynowa. No. I warsztat. Coś na zasadzie kart. Zobacz tutaj, jakby jakiś bankomat. Wiesz co, to są na nie na bilon, tylko
Na gotówkę. Na gotówkę tu się Znaczy, wsadza. nie na bilon, No tylko na papierek. banknoty. Na banknoty, no. Tak. A tam byłeś? Tam nie słuchasz. A, A tu byłeś? wiesz co, ja byłem za tym. Tu jeszcze nie doszedłem, co nie? No to się tam wejść. Bo już szedłem w stronę tego wiatraka, co nie? Kurde, ktoś miał strasznie dziwny wystrój, że zobaczcie, główne wejście przechodził tutaj do kuchni, po środku mieszkania. Jaki stary okap w ogóle. Old school. No właśnie, tam była łazienka i te pokoje jakby porozrzucane gdzieś. Nie wiem, może na piętrze były pokoje. Właśnie to mnie ciekawi, chociaż chyba, że ktoś sobie zrobił tutaj salon. Tam było jakby lustro albo jakiś gabinet, tu miał kominek i tutaj mogę sobie właśnie odpoczywać. A tam po prostu było przejście do ogrodu, opuszczone, niby skansen, ale lepiej się nie pokazywać w budynkach. Z tego co słyszeliśmy. Słyszę chłopaków na zewnątrz. Za chwilę do nich dobiję. Jesteśmy na strychu, ale możemy zobaczyć jak do zewnątrz. Nie zmieści mi się głowa. Tu ktoś ciekawie miał gabinecik, też to wszystko w drewnie. Korki, ale to i ktoś sobie to wygłuszył. Może to jakieś miejsce nagraniowe tutaj było, albo po prostu sobie ktoś zrobił taką miejsce do medytacji. Tu gdzieś w środku, co nie? Czyli ochrona i tak dalej. Dobra, jestem w środku, jeszcze się pokręcę, ale to gaszę lampę, żeby nie widzieli. No jak coś, to po cichu wychodź, co nie? Dobra. No, czyli ten samochód, co słyszeliśmy przed chwilą, bez kitu, na szczęście zgasiłem lampę, bo to jechała ochrona. Zobacz, ten domek po prawej stronie też wygląda na zamieszkały. Ten tu? Tak. Na pewno, no masz skrzynkę podpisaną. Skrzynkę, dzwonek wisi, Willa Panhaja. motor stoi z przodu. Zapewne pachnący, willa pachnąca. Ahaja? Tak, i tutaj Albo... Fajne są też motyw, robią te przystanki autobusowe. Że wydaje, w ogóle wiesz, idziemy sobie drogą, niewiele osób tu jeździ, ale chyba dużo jest takich, wiesz, osób jak my, bo przyzwyczajeni są do kamer. Przed chwilą przede wszystkim był człowiek, który koło mnie, taki starszy pan, który robił zdjęcia praktycznie wszystkiego, co się dało. Więc przyjeżdża tutaj dużo miłośników fotografii i No i urbexu. urbexu, co nie? No to jest jedno z takich miejsc, które trzeba zobaczyć, jak się zajmuje czymś takim. I tutaj kończy się nasza wyprawa po mitycznym mieście Doel. Chcielibyśmy jeszcze raz podziękować firmie CarSmile, która udostępniła samochód na tę wyprawę. Oraz naszym patronom za to, że mogliśmy tutaj być. Słuchajcie, mamy wiatrak, mamy w tle elektrownię, kończymy dzisiejszy Atomową. odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało, subskrypcja, łapka w Wiatrak górę. też atomowy. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Tak jest.